Jego koledzy w Chelsea żartowali, że to najbardziej leniwy piłkarz świata. Eden Hazard rzeczywiście nie odmawia sobie wina i grilla z przyjaciółmi, nawet wtedy, gdy kolejnego dnia miał mecz. Ale zaraz potem i tak był genialny. Rio Mawuba z Lille opowiadał, że zdarzyło mu się nawet odhaczyć hat-trick w 30 minut, będąc na totalnym kacu. Tę anegdotę też przytoczę w tym wideo. Gdyby się dobrze zastanowić, to w ostatniej dekadzie nie było wielu bardziej zjawiskowych piłkarzy. Hazard przyspieszał jak Ferrari. Był królem angielskich boisk, a po latach nie owijał w bawełnę i przyznał, że tylko od Messiego czuł się gorszy. Opowiem wam w tym odcinku, dlaczego nie wyszło mu w Realu Madryt i jak wielkim zawodem okazała się dla niego reprezentacja Belgii. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Że w półfinale mundialu w 2018 roku strzelił nam Samuel Umtiti. Opowiadał były piłkarz Chelsea. No bo ile goli w karierze strzelał Umtiti? On wtedy pozbawił nas marzeń. Zapraszam was na tę historię od Belgii i Francji, aż po Madryt, gdzie Hazard osiadł na dobre i z piłki przerzucił się na padla. Dzięki z góry za wszystkie podbicia, łapki, subskrypcje mojego kanału, gdzie nowe filmy wjeżdżają co 2 albo 3 dni. Urodził się 7 stycznia 1991 roku w rodzinie, w której sport od zawsze był stylem życia. Jego ojciec Thierry grał na pozycji defensywnego pomocnika w drugiej lidze belgijskiej. Był typowym przecinakiem, co jest ciekawe, bo przecież jego syn po latach stał się totalnym przeciwieństwem. Mama Karin z kolei również była zawodniczką, grała w kobiecej reprezentacji Belgii. Oboje rodzice pracowali jako nauczyciele wychowania fizycznego, więc sport był naturalnym elementem codzienności. Dom Hazardów stał przy małym stadionie lokalnego klubu Stade Brennois. Eden nie musiał daleko chodzić, żeby kopać piłkę. Wystarczyło przeskoczyć przez płotek w ogrodzie i już był na boisku. To był jego prywatny plac zabaw, gdzie spędzał niezliczone godziny, doskonaląc technikę i wymyślając coraz bardziej szalone zagrania. Wszystko już umiał, kiedy go zobaczyłem, wspominał jeden z jego pierwszych trenerów. Na treningi chodził już jako 4-latek. Na początku szkoły podstawowej, kiedy jego rówieśnicy nie potrafili podbić piłki 10 razy, on przy żonglerce bez problemu dochodził do liczby 500. Wychowywał się w otoczeniu 3 braci, ale zdecydowanie był najlepszym. Ta naturalna łatwość miała jednak swoją ciemną stronę. Eden szybko przyzwyczaił się do tego, że jest najlepszy bez większego wysiłku. Nie musiał ciężko pracować, żeby przebić kolegów z drużyny. To wykształciło w nim podejście do piłki, które potem nie zawsze mu pomagało. Na pewno zyskiwał tym, że miał w sobie nonszalancję. Posiadał pewność siebie, która potrafiła irytować trenerów i zachwycać kibiców jednocześnie. Jego idol był jasno określony już od najmłodszych lat, mianowicie Zinedine Zidane. Eden spędzał godziny przed telewizorem, śledząc każdy ruch francuskiego maestro. Nosił koszulki z jego imieniem i numerem 5. Próbował kopiować jego słynne ruchy, szczególnie ten zwany ruletą. Nawet gdy był już profesjonalnym piłkarzem, zdarzało mu się zakładać koszulkę Realu Madryt z napisem Zidane. Nie czuł, że tak nie wypada. Był nastolatkiem, który chciał cieszyć się piłką i jak miał ochotę nosić koszulkę idola, to sobie ją nosił. Kiedy Eden miał 10 lat, rodzina przeprowadziła się do AFC Tubize, klubu z lepszymi warunkami treningowymi. To tam znalazł się pod lupą skautów Anderlechtu i Ajaxu Amsterdam. Ostatecznie to francuskie Lille okazało się najbardziej przekonujące. Nie było to daleko od Belgii. Eden miał wtedy 14 lat, a jego rodzice uznali, że to najlepsze rozwiązanie. Nowe centrum treningowe Domaine de Luchon, brak pokus wielkiego miasta i wielkość Belgii były argumentami za transferem. Dla mnie to był klub idealny, wspominał po latach Eden. Grałem w piłkę, miałem nowych kolegów, a w weekendy po prostu wracałem do domu. Z Lille do rodziców miałem godzinę samochodem, dodawał młody piłkarz. W Akademii Lille nie było wielu Belgów, ale oczywiście nie było też bariery językowej, bo w obu krajach mówi się po francusku. Ogólnie nie był łatwym chłopakiem do prowadzenia. Ówczesny dyrektor Akademii wspominał po latach, że pewnego dnia wezwał do biura jego rodziców. Powiedział im, że syn nudzi się na treningach i zachowuje się, jakby wszystko już umiał. Jego ulubionym zdaniem było francuskie je m'en fous, czyli po prostu mam to gdzieś. Eden, czy to wszystko prawda? Spytała go matka. Tak, to prawda, odparł bez zastanowienia. Dyrektor Akademii mówił potem, że szczerość zawsze była jego istotną cechą. Nigdy nie udawał kogoś, kim nie był, nawet jeśli oznaczało to przyznanie się do własnych słabości. Mimo problemu z dyscypliną na boisku, Eden był nie do zatrzymania. Trenerzy zaczynali przymykać oko na jego dziwną postawę, bo po prostu strzelał gole. Był liderem każdej drużyny, w której się pojawił. 17 listopada 2007 roku, w wieku 16 lat i 10 miesięcy, wszedł na boisko w 78 minucie meczu Ligue 1 przeciwko Nancy.
Nosił numer 33, a jego nazwisko nie było nawet wydrukowane na koszulce. To był moment, na który czekał przez całe swoje młode życie. W moich czasach boiskowa arogancja była źle widziana, opowiadał Azar w rozmowie z L'Équipe. Przechodziło to też pokolenie 87, czyli pokolenie Benzemy. Karimowi też zawsze kazano nie kiwać. U mnie było podobnie. Teraz to się zmieniło. Podziwiam chłopaka, który ma 16 lat i mówi: dajcie mi piłkę, zaraz kiwnę wszystkich. Ja byłem taki sam, kochałem zakładać siatki. Mogłem na przykład zagrać słaby mecz, ale jak w 5 minucie założyłem siatkę, to już wiedziałem, że będę z siebie zadowolony. Kochałem ten ryk trybun zaraz po driblingu. To był high. Chciałem bawić się piłką. Dzisiaj z dumą pokazuję te siatki moim dzieciom na YouTubie, opowiadał Azar. W sezonie 2008-2009 był podstawowym graczem Lille u trenera Rudiego Garcii. Szybko stał się najmłodszym strzelcem w historii klubu. Był też wybierany jako najlepszy młody gracz całej ligi. Francuska prasa zaczęła pisać o tak zwanym małym Belgu z Lille, który czaruje jak Brazylijczyk. Jego ulubiony gol z tamtego okresu to spotkanie z Saint-Étienne w 2011 roku. Azar przyjął piłkę przed polem karnym i skręcił jednym ruchem 3 obrońców rywala. W tamtym czasie był zjawiskiem w lidze francuskiej, mimo że dalej pojawiały się problemy z jego dyscypliną. W pewnym momencie Rudi Garcia posadził go na ławce, nie tłumacząc swojej decyzji. Myślę, że Garcia chciał mi pokazać, że nie mogę tylko przyjść, zagrać dobrze jeden mecz, a potem odpuścić 3 kolejne. Analizował później Eden. To był pierwszy poważny sygnał, że sam talent nie wystarczy. Ten czas sprawił, że na nowo zebrał siły. Postanowił udowodnić trenerowi, że się myli. Zaraz potem jego forma wystrzeliła jeszcze mocniej. Kluczowym momentem był mecz przeciwko Olympique Marsylia w marcu 2011 roku. Eden otrzymał piłkę około 35 metrów od bramki, a potem stało się coś magicznego. Lewą nogą, którą uważano za słabszą, uderzył tak mocno i precyzyjnie, że piłka wpadła w okienko, nie dając Steve'owi Mandandzie żadnych szans na obronę. To była prawdopodobnie najpiękniejsza bramka w mojej karierze, mówił później o tym trafieniu. Lille wygrało 2-1, a gol Edena pchnął zespół ku pierwszemu od 57 lat tytułowi mistrzowskiemu. Sezon zakończył się podwójną koroną, mistrzostwem Francji i zwycięstwem w Pucharze Francji. W Lille znakomity sezon rozgrywał wówczas Gervinho z Wybrzeża Kości Słoniowej. Bramki masowo dostarczał Moussa Sow. Istotni byli też Ludovic Obraniak, Rio Mavuba czy Yohan Cabaye. Ale najwięcej szumu robił oczywiście 20-letni Azar. Był najlepszym driblerem w lidze i najczęściej faulowanym zawodnikiem. Otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza Ligue 1, stając się najmłodszym laureatem w historii. Zaraz potem przebierał w ofertach silniejszych klubów, ale został jeszcze na sezon i przejął wymowny numer 10. Jego statystyki były wyborne, 20 bramek i 16 asyst w Ligue 1. W Lidze Mistrzów Lille odpadło w fazie grupowej, ale Eden indywidualnie prezentował fantastyczny poziom. Ponownie został najlepszym piłkarzem ligi. Wcześniej tylko Pedro Pauleta z PSG 2 razy z rzędu potrafił zgarnąć tę nagrodę. Azar dalej był zjawiskowy. W ostatnim meczu przeciwko Nancy, klubowi przeciwko któremu debiutował 5 lat wcześniej, strzelił pierwszego hat-tricka w karierze. Po latach ciekawą historię o tym hat-tricku opowiedział Rio Mavuba. Poszliśmy na jednego drinka, no ale nie ma czegoś takiego jak jeden drink. Był jeden, potem drugi i kolejne drinki. Następnego ranka Eden dalej był pijany, potem oczywiście wyszedł na boisko. Nie minęło nawet 30 minut, a on już miał hat-tricka. Facet nawet nie spał, pił całą noc i zdobył hat-tricka w 30 minut. Wszyscy w zespole popatrzyliśmy na siebie i pomyśleliśmy: ten gość ma niesamowity talent, wspominał Mavuba. Ta anegdota idealnie oddaje istotę Edena Hazarda. Zawodnika, który najlepiej grał wtedy, gdy nie myślał o piłce jako pracy, tylko jako zabawie. Jego 5 lat w Lille to opowieść o złotym chłopcu, który w pewnym momencie stał się tak dobry, że siłą rzeczy musiał ruszyć na podbój najlepszej ligi świata. Lato 2012 w londyńskiej dzielnicy Fulham było wyjątkowo gorące. Na Stamford Bridge panowała atmosfera oczekiwania. Chelsea właśnie wygrała Ligę Mistrzów po dramatycznym zwycięstwie nad Bayernem Monachium, ale klub przygotowywał się do wielkiej rewolucji. Właściciel Roman Abramowicz otworzył sejf i wydał 87 milionów funtów na wzmocnienia, z czego 32 miliony miały trafić do Lille za 21-letniego Edena Hazarda. Negocjacje były długie i skomplikowane. Eden na przykład rozmawiał wcześniej z Sir Alexem Fergusonem. Był nawet na odwiedzinach Manchesteru City i spotkał się z Harrym Redknappem z Tottenhamu. Nawet Arsene Wenger próbował przekonać go do Arsenalu, choć bez wielkiego sukcesu. Ale kiedy Azar po finale Ligi Mistrzów zdzwonił się z Didierem Drogbą, wszystko było jasne.
Hazard podziwiał go jeszcze z czasów gry we Francji. Telefon takiego piłkarza był niezwykle istotny. To był argument, którego nie dało się zignorować. To wtedy Hazard napisał tweeta pod tytułem „Przechodzę do zwycięzcy Ligi Mistrzów”. Zaraz potem już w pierwszym meczu z Wigan, w początkowych minutach spotkania, stworzył akcję, po której padła bramka. Następnie wywalczył rzut karny, a Chelsea wygrała 2-0. To było jak oglądanie artysty przy pracy, pisały brytyjskie media. Kilka dni później w swoim drugim meczu zaliczył hat-trick asyst przeciwko Reading. Niektórzy dziennikarze zaczęli porównywać go nawet do Gianfranco Zoli, który lata temu swoją techniką też zachwycał fanów ze Stamford Bridge. Przypomnę, że o nim też nagrałem już odcinek, więc zachęcam do przejrzenia mojego kanału. Porównanie z Zolą nie było przypadkowe, obaj mieli w sobie tę samą magię, umiejętność sprawiania, że kibic spodziewa się niespodziewanego. Pierwsze miesiące w Premier League przebiegły jak w bajce. Eden grał z uśmiechem na twarzy, a jego dribbling i kreatywność sprawiały, że obrońcy Premier League wyglądali jak amatorzy. Poza tym Eden szybko zaadaptował się do fizyczności Premier League. Jego niski środek ciężkości oraz potężne uda sprawiały, że prawie niemożliwe było odebranie mu piłki w starciu 1 na 1. Uważam, że miałem dobre geny, moje nogi były silne, nie bałem się wchodzić w driblingi, opowiadał po latach Belg. W pierwszym sezonie wygrał Ligę Europy, w kolejnym ustrzelił hat-trick przeciwko Newcastle, a potem też zdemolował Arsenal, kiedy Chelsea w 1000 meczu Wengera wygrała 6-0. W ogóle to uwielbiał mecze z kanonierami. To przeciwko nim strzelił gola, kiedy ruszył z własnej połowy i minął wszystkich zawodników, jacy stawali mu na drodze. Po takich występach nawet fani Arsenalu bili mu brawo. Wenger przyznał potem, że oczywiście lata temu chciał go mieć w swoim zespole, ale zdecydowały względy finansowe. Różnica była prosta. Arsenalu nie stać było na Hazarda, a Chelsea oczywiście tak. Ciekawostką jest to, że Hazard jako dzieciak kibicował też Arsenalowi. W czasach Chelsea mocno to ukrywał, ale ostatnio w podcaście Zacka Naniego, francuskiego youtubera, podzielił się z fanami zaskakującym wyznaniem. Znałem Chelsea dzięki Drogbie i Anelce. To byli ludzie, których lubiłem, ale nie był to klub moich marzeń. Mówię poważnie, wielu ludzi to wie. Byłem kibicem Realu Madryt, a potem Thierry'ego Henry'ego, więc początkowo kibicowałem Arsenalowi, dorastałem z kanonierami, wyznał Hazard. Najbardziej kontrowersyjną sceną jego początków w Chelsea był mecz ze Swansea, kiedy kopnął chłopaka od podawania piłek. Belg został wyrzucony z boiska i zawieszony na 3 mecze. Po meczu oczywiście znalazł chłopca i go przeprosił, ale w mediach wywołała się burza. Moja mama płakała przez słuchawkę, mówiła, że kopnąłem niewinnego chłopca. Powiedziałem jej, że wcale to tak groźnie nie wyglądało. Po prostu chciałem odzyskać piłkę. Potem przez miesiąc pod domem moich rodziców koczowały wozy telewizyjne, opowiadał Hazard. Co ciekawe, po 11 latach on i ten chłopiec od piłek spotkali się znowu. Były piłkarz Chelsea napisał w mediach społecznościowych: miłą rzeczą na emeryturze jest możliwość spotykania się ze starymi przyjaciółmi. Przyjacielu, w ciągu 11 lat zrobiłeś ogromne postępy, napisał Belg. Ten chłopiec od podawania piłek w ponad dekadę rozkręcił biznes e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Stał się majętnym biznesmenem, co pokazuje, że życie co chwilę przynosi różne niespodzianki. W sezonie 2014-2015 Hazard był już doświadczonym piłkarzem, który stąpał po szczycie najlepszej ligi świata. Jose Mourinho zbudował wokół niego drużynę. Każdy element układanki miał służyć uwolnieniu kreatywności Belga. Eden był nie do zatrzymania, suche statystyki nie oddają jego wpływu na grę i wrażeń artystycznych. Był autorem najpiękniejszych akcji, najważniejszych bramek, najbardziej spektakularnych zwodów. Kiedy Eden miał piłkę, całe Stamford Bridge wstrzymywało oddech, pisał The Guardian. To była prawda, w każdej akcji z jego udziałem kryło się coś magicznego. Od siebie dodam, że 2 razy w życiu miałem okazję oglądać Hazarda z trybun Stamford Bridge. Raz nawet siedząc przy samej linii i w tamtym momencie, był jakiś 2015 rok, był to piłkarz, który zrobił na mnie największe wrażenie ze wszystkich, jakich widziałem. W tym czasie został też wybrany najlepszym piłkarzem Premier League. W wieku 24 lat był królem angielskiego podwórka. Oczywiście zaraz potem zaczęły się schody. Sezon 2015-2016 pozostanie jedną z największych zagadek w karierze Edena Hazarda. Zawodnik, który rok wcześniej wybrany został najlepszym w lidze, nagle przestał strzelać gole. Jose Mourinho teoretycznie niczego nie zmienił. Na lewej grał Hazard, na prawej Willian, w ataku Diego Costa. Z czasem Hazard był przesuwany do środka i na pierwszego gola w sezonie czekał aż do kwietnia. Nie wiem, co się stało. Myślę, że po 3 świetnych latach
Potrzebowałem małej przerwy, tłumaczył później Eden. Mówiło się o niesnaskach z Mourinho, o kontuzjach, o utracie motywacji. Prawda była prawdopodobnie bardziej prozaiczna. Po prostu nie da się nieustannie grać na takim gazie, jaki prezentował Hazard. Jose Mourinho został zwolniony w grudniu, zastąpił go Guus Hiddink. Holender natychmiast dał Edenowi tydzień wolnego na reset głowy. Pojechałem do Dubaju z dziećmi, odpocząłem i wróciłem z nową energią, wspominał Eden. W kolejnym sezonie znowu zmienił się trener. Tym razem przyszedł Antonio Conte ze swoją obsesją na punkcie przygotowania fizycznego. Trenowaliśmy 2 razy dziennie w Los Angeles przy 40 stopniach Celsjusza. To było trudne, nie będę kłamał, wspominał Eden okres przygotowawczy. Ale efekty były spektakularne. Conte przestawił Chelsea na system z 3 środkowymi obrońcami, co dało Edenowi jeszcze więcej przestrzeni. Wraz z jego Costą, Pedro lub Willianem stworzył jedną z najgroźniejszych formacji ofensywnych w Europie. Chelsea ostatecznie zdobyła tytuł. Eden miał 16 bramek w lidze. To był jego najlepszy wynik w Premier League, ale co ważniejsze, grał z pasją i radością, które były jego znakami rozpoznawczymi. Kiedy po latach dziennikarz L'Équipe zapytał go, w którym momencie czuł się najsilniejszy, Hazard odpowiedział: w 2015 za Mourinho, w 2017 za Conte, a potem z Sarim 2 lata później. Moim największym żalem było to, że nie wygrałem z Chelsea Ligi Mistrzów, tak jak Drogba w 2012 roku. Akurat kiedy odszedłem, to moi koledzy zrobili to za mnie, opowiadał Belg. Jego 7 lat w Chelsea najlepiej podsumował nigeryjski pomocnik John Obi Mikel. Eden miał taki talent, że nie musiał nic mówić. Przyjechał w sobotę, wygrał nam mecz, a potem wrócił do domu. W poniedziałek i wtorek na treningach wyglądał tak, jakby go nie było. Po prostu stał i chodził. To najbardziej leniwy piłkarz, jakiego widziałem w swoim życiu. To niesprawiedliwe, że niektórzy ludzie mają aż tyle talentu. Śmiał się John Obi Mikel. Bywały dni, kiedy obrońca David Luiz żartobliwie nazywał go grubasem i chwytał za brzuch po meczach. Eden miał to gdzieś. Wakacje dla niego to były prawdziwe wakacje. Grille, różowe wino, totalny luz. To pozwalało mi się zresetować, opowiadał po latach. Nigdy nie lubił poświęcać całego życia dla kariery. Być może gdyby miał na tym punkcie obsesję, byłby jeszcze lepszy. Ale ta kariera i tak była wielka. Nie musiał dokładać do niej czegoś jeszcze. Piłkarze Chelsea wspominają też, że przed ważnymi meczami grał na telefonie w Mario. To był jego sposób, by zredukować trochę stresu, ale też demonstracja przed kolegami, że on w ogóle niczym się nie spina. W czerwcu 2019 roku Eden Hazard musiał zrobić krok naprzód. Po latach błyszczenia w Premier League przyjął ofertę klubu, który od zawsze rozbudza wyobraźnię kibiców. Ten sam chłopiec, który 11 lat wcześniej pozował do zdjęcia w czarnej koszulce Realu w centrum treningowym Lille, teraz stał przed 50 000 kibiców na Santiago Bernabeu. To było spełnienie marzeń. Jak sam mówił, miał kiedyś na lodówce swoje zdjęcie w koszulce Realu. Patrzył na tę fotkę każdego dnia. Teraz to była jego rzeczywistość. Od dzieciństwa uwielbiał Zinedina Zidana, nosił jego koszulki, kopiował jego ruchy. Nawet grając na PlayStation zawsze wybierał Real Madryt. Transfer za około 100 milionów euro był kulminacją wieloletnich starań. José Ángel Sánchez, dyrektor generalny Realu, praktycznie każdego roku pytał o Edena. Pierwsze poważne rozmowy odbyły się jeszcze w 2016 roku w hotelu w Brukseli. Zinedine Zidane, wówczas trener Los Blancos, dzwonił do niego podczas Euro 2016, mówiąc, że podpisałby z nim kontrakt z zamkniętymi oczami. Ale droga do Madrytu była wyboista. Eden dwukrotnie złamał kostkę. Najpierw w 2017 roku na treningu reprezentacji, a potem w meczu z PSG w 2019 roku. Problemy z kostką były znakiem ostrzegawczym, który nie został potraktowany wystarczająco poważnie. Lato 2019 było dla Edena specyficznym czasem. Pomyślałem sobie, to może moje ostatnie wakacje, gdzie mogę poszaleć. Potem przecież zacznie się Real Madryt. Teraz mogę szaleć i to z tego powodu odpuściłem tamto lato. Czułem, że miałem prawo po 7 latach w Chelsea, gdzie dawałem z siebie wszystko, wspominał po latach. Gdy pojawił się w Madrycie na pierwszych treningach, hiszpańskie media od razu zwróciły uwagę na jego kondycję fizyczną. Zdjęcia pucołowatego Edena obiegły cały świat. W nagłówkach pisano, że do Madrytu przyjechało 10 kg więcej człowieka. Po trudnych początkach Eden zaczął stopniowo wchodzić w rytm La Ligi. Całkiem nieźle prezentował się w prestiżowych meczach. Ale 26 listopada 2019 roku Real grał z Paris Saint-Germain w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Eden był najlepszym zawodnikiem do przerwy. Wyglądał jak piłkarz z czasów Chelsea. W pewnym momencie zatrzymał go Thomas Meunier, jego belgijski kolega z reprezentacji. To był pozornie niewinny faul, typowa sytuacja, która zdarza się dziesiątki razy w każdym meczu. Nikt nie spodziewał się, że ten moment zmieni wszystko. Od tej chwili Eden już nigdy nie będzie tym samym piłkarzem. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, on już wcześniej łamał tę samą kostkę w 2017 roku, miał w niej metalową płytkę. Potem nawet gdy wracał, to zaraz znowu miał uraz. Zdecydowano o operacji w Dallas. Najlepsi specjaliści i najnowocześniejsze metody. Eden wrócił do Madrytu, a 2 dni później wybuchła pandemia. Zmieniła się więc dynamika jego rehabilitacji. Kiedy potem piłka wróciła, na stadionach nie było kibiców. Nie przyszedłem tu po to. Przyszedłem na Bernabeu dla 80 000 ludzi. Dla doświadczenia czegoś, co nazywa się Realem Madryt, mówił Eden o pustych stadionach. To nie było to, o czym marzył jako dziecko. Od 2019 roku odniosłem 15 kontuzji, przez które pauzowałem łącznie około 500 dni, mówił w jednym z wywiadów. Czasem nie wiedziałem, skąd się brały. Budzisz się, wstajesz z łóżka i jesteś kontuzjowany. Ciało mówiło dość, odpocznij. Musiałem go posłuchać, opowiadał Azar. Drugi rok w Madrycie był najgorszy. Grałem trochę, bolało, grałem, znowu bolało. To było naprawdę trudne. Trenował mnie mój idol, Zidane, a ja nie mogłem dać siebie wszystkiego. Carlo Ancelotti przychodził z nadzieją na zmianę, ale byłem już psychicznie wykończony. Straciłem miejsce, pewność siebie, a potem chęci. Z twardziela, który kiedyś potrafił grać z rozwalonym kolanem, stałem się gościem, który wstaje z łóżka i mówi: Boże, znowu czuję ten ból. Przez lata moim kompasem była przyjemność. Kiedy jej zabrakło, powiedziałem koniec, opowiadał Azar. Jego ostatni mecz na Santiago Bernabeu 4 czerwca 2023 roku przeciwko Athletic Bilbao był symboliczny. Opuszczał Real Madryt bez żalu, ale z świadomością niewykorzystanych szans. 76 meczów w 4 sezony, tylko 7 bramek. To były liczby, które nie oddawały jego talentu. Nie chciałem potem nabierać kolejnego klubu na moją grę. Nie potrzebuję wiele, by być szczęśliwym. Odwożę dzieci do szkoły, gram w golfa albo w paddla, oglądam seriale i bajki z dziećmi. Piłki nie oglądam dużo, tylko mecze brata w Anderlechcie, opowiadał Azar. Na pytanie dziennika L'Équipe, czy w trakcie swojej kariery widział lepszego od siebie, jeśli chodzi o czysty talent, wskazał tylko jednego piłkarza. To był oczywiście Messi. Szczerze dodał, że w Realu lepsi byli Benzema, Modric, Kroos, a w kadrze De Bruyne. Ale ich kariery były też efektem wielkiej pracy. Pod względem pierwotnego talentu Azar oceniał siebie dużo wyżej. Na temat tego, że nie prowadził się sportowo, wybuchał śmiechem. Myślicie, że grałbym 16 lat na tym poziomie, gdybym żywił się w McDonaldzie? Odpowiadał dziennikarzom. Z drugiej strony zawsze był brutalnie szczery. Godzina w lodowatej kąpieli po meczu jak Cristiano Ronaldo. Nie no, dajcie mi spokój. Wolę grać w karty z kumplami albo napić się piwa. Zawsze po meczach grałem jeszcze przez 2 godziny z synami w ogrodzie. To była moja regeneracja. Nie mógłbym być jak Ronaldo. Gdybym był jak Cristiano, szybko bym się wypalił jako człowiek, opowiadał Azar. Jak sam mówi, najlepszy mecz w życiu rozegrał w reprezentacji Belgii w 2018 roku. To był ćwierćfinał mundialu, kiedy Belgowie pokonali Brazylię. Nie strzeliłem gola, nie miałem asysty, nawet coś tam zmarnowałem, ale w tym meczu to byłem czysty ja. Czułem się nie do zatrzymania, mentalnie i fizycznie. Cieszyłem się piłką. Dzisiaj jako kibic właśnie takich piłkarzy szukam. W przeszłości na przykład oglądałem mecze PSG tylko dla Marco Verrattiego, bez względu na jego styl życia i kartki. To ten sam typ co ja. On ma gdzieś, co mówią ludzie, gra po swojemu, opowiadał Azar. Oczywiście po latach ciągle dostaje też pytania o zawód w reprezentacji Belgii. Był członkiem złotego pokolenia, którego szczytem było 3. miejsce na mundialu w Rosji w 2018 roku. Najbardziej wkurza mnie to, że w półfinale przegraliśmy z Francją po golu Umtitiego z rzutu rożnego. Ile goli w karierze strzelał Umtiti? Żartował potem Azar. Mundial 2022 w Katarze był z kolei łabędzim śpiewem złotej generacji. Drużyna, która 4 lata wcześniej zdobyła brąz, odpadła już w fazie grupowej. Eden zagrał tylko 178 minut w 3 meczach. Był cieniem samego siebie. Musisz posłuchać siebie i powiedzieć sobie stop we właściwym czasie, napisał w oświadczeniu, kiedy w 2023 roku kończył karierę. W wieku 32 lat, kiedy wielu piłkarzy wciąż szuka nowych wyzwań, on po prostu powiedział dość. Żadnych ofert z Arabii Saudyjskiej, żadnych ostatnich tańców w MLS,
Żadnych sentymentalnych powrotów do Francji. Dzisiaj Eden mieszka w tym samym domu w Madrycie, w którym spędził ostatnie lata swojej kariery. Paradoksalnie miasto, które było świadkiem jego największej sportowej porażki, stało się miejscem jego spokoju. Byłem tak zadowolony z życia w Madrycie, że nie chciało mi się przeprowadzać, wyjaśnił swoją decyzję o pozostaniu w Hiszpanii. Po południu często można go spotkać na kortach padla w okolicach Madrytu. To sport, który pokochał i który idealnie pasuje do jego charakteru. Techniczny, wymagający szybkiego myślenia, ale nie pozbawiony zabawy. Gra też w golfa i w tenisa, biega oraz jeździ na rowerze. Na przykład jest zapalonym fanem Tour de France. Nie chcę być ojcem, który nic nie robi, tłumaczy swoją aktywność. Emerytura daje mi to, co zawsze ceniłem w życiu, czyli swobodę, opowiada Azar. Co ciekawe, jego rodzinny dom w Belgii, gdzie wszystko się zaczęło, wciąż stoi. Rodzice mieszkają w tym samym miejscu. Mama nadal pracuje jako nauczycielka. To stały punkt odniesienia w życiu człowieka, który przez 16 lat przemierzał Europę z piłką u nogi. Azar ostatecznie nigdy nie wygrał złotej piłki, ale w historii piłki na pewno zapisał swoje nazwisko. Dał kibicom to, co w tym sporcie jest najważniejsze, czyli emocje, wyjątkowe chwile, czyli po prostu wspomnienia. Kiedy kończył z piłką, Kylian Mbappé zamieścił jego fotkę i napisał: był wielki. To może nawet jest najlepsze podsumowanie, bo pochodzi od kogoś, kto reprezentuje nowe pokolenie. Eden był ogniwem łączącym różne ery futbolu, miał w sobie magię starych mistrzów i nowoczesność współczesnej gry. Dzisiaj nie ma już paparazzi pod domem, nie ma presji medialnej i nie ma oczekiwań kibiców. Jest zwyczajnym człowiekiem, który przez 16 lat dawał radość milionom ludzi na całym świecie, a teraz szuka jej w prostych, codziennych chwilach. Jak sam mówi, wątpi, żeby wrócił do profesjonalnej piłki. Jeśli już, to będzie trenował dzieciaki. I to tyle ode mnie na dziś. Dajcie znać, jak wy zapamiętaliście Edena Hazarda. Dzięki za komentarze, za łapki w górę i za podbicia w aplikacji mobilnej. Pozdrawiam i do następnego.